Kościół katolicki od samego początku nauczał, że pokój, który przyniósł Chrystus, to nie jest ten pokój, który zapanuje tutaj na ziemi, tak jak sobie wyobrażali czasami Żydzi, myśląc, że kiedy pojawi się Mesjasz, to wtedy będzie w świecie ład i porządek. Pokój, który przynosi Chrystus, jest związany z Jego Królestwem. Jeśli się pojawi, to pojawi się in interiore hominis, czyli wewnątrz człowieka. Dopiero człowiek, który ma w sobie wewnętrzny pokój, będzie mógł ten pokój wyrażać na zewnątrz, przenikać nim relacje z innymi ludźmi, czy rzeczy, którymi się zajmuje, swoją aktywność, to właśnie z ludzkiego serca Jezus mówi. Wychodzi bądź dobro, bądź zło, bądź pokój, bądź zamieszanie. Kościół zawsze mówi, że warunkiem fundamentalnym pokoju jest porządek, ordo ordinis. Ten porządek, który może zapanować w człowieku, który został naruszony na początku poprzez grzech, poprzez zerwanie więzi z Bogiem, z prawdą, z prawem. Kiedy Chrystus w człowieku przywraca ów porządek, wówczas ten porządek wygląda w ten sposób, iż rozum zostaje oświecony wiarą i dzięki temu odzyskuje siłę do kierowania ludzką wolą. A oświecona rozumem wola pomaga przekraczać w człowieku instynkt zła, czyli panować nad ludzkimi zmysłami. Taki warunek, którym jest porządek, jest dostrzegalny wszędzie. Możemy mówić o porządku ciała, że ciało funkcjonuje dobrze w momencie, kiedy wszystkie organy są zharmonizowane i każdy organ działa w zgodzie z własną celowością. Choroba pojawia się w momencie, kiedy zostaje naruszony ten porządek. Jeden organ chory powoduje psucie także innych układów w człowieku. Tak samo pokój społeczny jest wtedy, kiedy ludzie w swoich funkcjach, w tym co robią, w tym co myślą, czują się zharmonizowani. Wystarczy naruszyć pewien porządek w człowieku, ten porządek, który bierze się z prawa natury albo przede wszystkim z nadprzyrodzonych praw Boga i wtedy społeczeństwo zaczyna być chore, zaczyna umierać. Przykładem dzisiaj społeczeństwa, które decydują się na nieludzkie prawa, na przykład zabijania dzieci w łonach matek, albo na eutanazję, albo na wspomagane samobójstwo. To już Matka Teresa z Kalkuty mówiła, jeśli zgodzimy się na to, żeby zabijać niewinne dziecko w łonie matki, to kto w takim razie nas powstrzyma przed tym, żebyśmy mogli przy innej okazji chcieć zabić się nawzajem? Ten porządek, który na początku Bóg umieścił w swoim stworzeniu, który był odzwierciedleniem Jego boskiej doskonałości, Jego dobra, na początku został naruszony poprzez upadek Lucyfera. Lucyfer pociągnął za sobą wielu innych aniołów pod hasłem non serviam, nie będę służył, wypowiada posłuszeństwo Bogu, co powoduje, że inni aniołowie w niebie są zmuszeni, żeby wejść w stan walki z tą częścią nieba, która podążyła w stronę zła. Michał Archanioł, o tym mówi Apokalipsa, także z innymi swoimi aniołami będzie toczył walkę przeciwko Lucyferowi, doprowadzając do tego, że Lucyfer zostaje strącony na ziemię i rozpocznie walkę z tymi, którzy noszą w sobie przykazania Boga oraz świadectwo Jezusa. Moglibyśmy powiedzieć, że pierwsza wojna światowa stoczyła się w niebie. Efektem upadku Lucyfera na ziemię jest naruszenie porządku w człowieku, doprowadzenie Adama i Ewy do upadku. W człowieku pojawia się wewnętrzne pęknięcie na skutek oderwania się od Boga, odmowy posłuszeństwa, zaufania Bogu. W człowieku pojawia się dychotomia, dysonans. Z jednej strony łatwo przychodzi chcieć dobra, a z drugiej strony tak trudno go spełnić. Nieraz nawet narzuca się coś przeciwnego. Dlatego też ideałem umysłu oświeconego wiarą chrześcijańską nie jest pacyfizm.
bo jesteśmy świadomi, że pokoju nie da się ustanowić na ziemi bez uzdrowienia przyczyny nienawiści, dychotomii, sporów, wojen, która jest w człowieku. W związku z tym Kościół pierwotny od samego początku wiedział, że bojowaniem jest życie człowieka, chociaż z drugiej strony wielu autorów chrześcijańskich mówiło, że trzeba robić wszystko dla wprowadzania pokoju. To jest imperatyw moralny. A z drugiej strony także nigdy nie ustawiano się negatywnie wobec służby wojskowej choćby. Na przykład święty Sebastian był żołnierzem, wielu innych świętych było żołnierzami. Dość powiedzieć, że w 313 roku na synodzie w Arles Kościół orzekł, że zostaną ekskomunikowani, czyli usunięci z Kościoła ci wszyscy, którzy w sposób nieuzasadniony będą chcieli złożyć broń i nie będą chcieli stawać w obronie ojczyzny, w obronie swoich bliskich, w obronie sprawiedliwości. Także do Pax Christiana, czyli uwolnienia Kościoła od prześladowań ze strony świata pogańskiego, dojdzie w efekcie edyktu mediolańskiego. Cesarz Konstantyn, który podaruje pokój Kościołowi istniejącemu we wspólnotach w ramach Imperium Rzymskiego, to się dokona w następstwie pewnej wizji, o której mówił Laktancjusz. Mianowicie, że rok wcześniej cesarz Konstantyn, prowadzący walkę ze swoim przeciwnikiem o tron cesarski, doznał pewnej wizji, w której zobaczył krzyż Chrystusowy na niebie i usłyszał: w tym znaku zwyciężysz. Zwycięstwo odniesione wtedy spowoduje, że cesarz Konstantyn odtąd zacznie używać znaku krzyża jako herbu swojego cesarstwa. Potem w warunkach inwazji barbarzyńców, którzy najeżdżają na Europę, chrześcijanie wytwarzają ideał bojownika. Tego, który staje w obronie wiary, w obronie sprawiedliwości, w obronie także drugiego człowieka. Chrześcijanie mają prawo się bronić i mają prawo bronić także Bożego porządku. Ideał bojownika szybko zostaje opracowany. Na przykład wraz z tym ideałem zostaje wprowadzona reguła chrześcijańskiego rozejmu pokoju. To znaczy, że chrześcijanie toczą wojnę, ale na pewnych określonych warunkach. Na przykład rozejm, czyli zaprzestanie używania broni, dokonuje się w czasie Wielkiego Postu albo Świąt Bożego Narodzenia. Tak samo nie należy wprowadzać do walki duchownych, chronić także słabych. Wnet barbarzyński pęd do wojowniczości zostaje jakby skanalizowany przez Kościół i ubrany w ideał rycerza. Chrześcijańskiego rycerza, który staje do walki, okazuje męstwo w obronie wiary, prawa i ubogich. Święty Bernard nawet napisze regułę rycerską. Znamy wojny toczone w imię Boga, na przykład wojna o odzyskanie Krzyża Świętego. W 622 roku wojna bizantyjska przeciwko Persom, którzy ukradli krzyż pański, relikwie. Ten krzyż został odzyskany. W warunkach właśnie inwazji barbarzyńskiej wytwarza się w Kościele pojęcie wojny sprawiedliwej. Święty Augustyn w Hipponie w 19 rozdziale swojego Państwa Bożego opisuje warunki takiej wojny sprawiedliwej. Kiedy jest sprawiedliwa? Kiedy toczy się o przywrócenie albo obronę sprawiedliwości, słusznego, ważnego porządku Bożego lub ludzkiego, kiedy są wyczerpane wszystkie inne możliwości. Ideałem jest zaprowadzenie sprawiedliwego pokoju, czyli ukaranie winnych i zwrócenie tego, co zostało zagrabione bądź utracone. Święty Augustyn, mówiąc o wojnie sprawiedliwej, mówił o wojnie ofensywnej.
mówiąc jednocześnie, że nie chodzi o samą wojnę obronną, bo ona należy jakby do naturalnych praw człowieka. Ta nauka o wojnie sprawiedliwej rozwija się w Kościele poprzez nauczanie innych wielkich świętych, jak święty Tomasz z Akwinu, jak święty Bonaventura. Oni dodają też, że wojna jest wtedy sprawiedliwa, kiedy jest wytoczona przez uprawnionego do tego władcę. To nie może być spontaniczna inicjatywa kogokolwiek. Zawsze ma prowadzić do odzyskania porządku i do zaprowadzenia pokoju, sprawiedliwego pokoju. Tak wygląda sytuacja w naszej chrześcijańskiej przestrzeni aż do II wojny światowej. Dopiero II wojna światowa z ogromem zniszczenia, z ogromem ludobójstwa, z ogromem cierpienia, które spowodowała, zaczyna wprowadzać w nauczaniu Kościoła pewne przestawienie akcentów. Już na to pierwszy zwrócił uwagę Pius XII, a potem Jan XXIII, który zasłynął wielką kartą pokoju, czyli encykliką Pacem in Terris, napisaną w 1963 roku, gdzie Jan XXIII mówi, my potrzebujemy zakwestionować już słuszność pojęcia wojny sprawiedliwej w obliczu zniszczenia, do którego może doprowadzić dzisiejsze wyposażenie armii, broń atomowa, możliwości technologiczne. To samo znajdujemy w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, które nawet w swoich dokumentach nie posługuje się pojęciem wojny sprawiedliwej, mówi tylko o prawie do obrony, jako wyraz heroizmu i cnót. Sobór Watykański II także jest przeciwko wojnie totalnej, czyli wojnie z użyciem broni masowego rażenia. To nauczanie zostaje pogłębiane przez Pawła VI w tej sprawie, także poświęcił przemówienie słynne w 1965 roku na forum ONZ. Także Jan Paweł II, który stał się też wielkim sceptykiem, jeśli chodzi o tak zwaną wojnę sprawiedliwą. Owszem, bronić mamy prawo siebie i swoją ojczyznę i swoich najbliższych. Natomiast dzisiaj w warunkach, kiedy ludzie dysponują bronią, która może powodować nieproporcjonalne zniszczenia, dzisiaj potrzeba pojęcie wojny sprawiedliwej wziąć w nawias. No i nawet jeśli katechizm Kościoła katolickiego w 2258 punkcie mówi o wojnie sprawiedliwej, określając precyzyjnie jej warunki, to papież Franciszek w swojej ostatniej encyklice Fratelli Tutti mówi, że dzisiaj już straciliśmy przekonanie do augustynowego pojęcia wojny sprawiedliwej. Owszem, człowiek będzie miał prawo bronić się przed agresorem. Owszem, tak jak mówi Jan Paweł II, możliwa jest interwencja humanitarna, żeby rozbroić agresora, ale trzeba używać wszystkich innych dzisiaj dostępnych środków, żeby nie dopuścić do uruchomienia arsenału zniszczenia, który dzisiaj jest w rękach ludzi. Papież Benedykt XVI mówi, przyszedł czas na to, żeby dzisiaj ludzkość tak, jak zdołała pokonać analfabetyzm i jak zdołała pokonać wiele epidemii na świecie i także niewolnictwo, żeby także mogła dojść do kolektywnej zgody na rezygnację z używania tego środka, jakim jest wojna. Oczywiście, powtórzę to jeszcze raz, chrześcijanie nie jesteśmy pacyfistami. Pacyfiści często myślą, że pokój trzeba osiągnąć za wszelką cenę, nie biorąc pod uwagę także krzywdy, niesprawiedliwości, która się dzieje. To jest taki pacyfizm świętego spokoju, byle do mnie bomby nie dotarły. Słyszeliśmy takie głosy, na przykład z Niemiec czy z Włoch, z innych krajów. Niech Ukraina podda się, niech odda kawałek swojego terytorium, żeby zapanował pokój. Takiego pokoju w imię Ewangelii i w imię Bożej Sprawiedliwości my nie chcemy. My szukamy innego pokoju. Tego pokoju, który może zapanować w ludzkim sercu i dzięki temu może rozlać się także na cały świat. Benedykt XVI mówił o chrześcijańskiej rewolucji. Rewolucji, która dzieje się najpierw w ludzkim sercu.
Jeśli Chrystus zdoła w nas pokonać instynkt zła, grzech, jeśli zdoła wprowadzić w świecie ludzi, którzy będą wierzyć, że miłość do nieprzyjaciela jest ostatecznym prawem człowieka i antybiotykiem na zło, to wtedy dokona się pewna powolna rewolucja, mówiąc o tym, że tak naprawdę bardziej od tak zwanych wielkich środków, za inwestowaniem wielkich materialnych inwestycji, bardziej na zmianę świata wpływają malutcy, heroizm malutkich, którzy w sposób niespostrzeżony, w sposób cichy odmieniają oblicze tego świata. Święci.